Witam o poranku. Krach na nieruchomościach już wkrótce. Najgorsze dane od 10 lat. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Krach na nieruchomościach już wkrótce. Najgorsze dane od 10 lat. Zaczynamy od ciekawego wykresu, który pokazuje nam, czy teraz te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich godzinach, były spowodowane sentymentem dla sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych. I widzimy tutaj, że strach, jakieś obawy przed tym, co się może wydarzyć w sektorze bankowym, nie były jakieś dominujące podczas tej bardzo mocnej, wyraźnej fali spadkowej, która miała miejsce podczas wczorajszej sesji w Stanach Zjednoczonych. Te wskaźniki tutaj nie pokazują na jakiegoś bardzo wyraźnego poziomu strachu, natomiast oczywiście on może narastać, ponieważ część inwestorów traktuje te wczorajsze spadki jako element obaw o sektor bankowy w Stanach Zjednoczonych, dlatego też będziemy się oczywiście temu przyglądać, czy czasem te strachy jednak nie narastają. Jednak w szerszej perspektywie warto zwrócić warto wrócić do wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę LEI Index, który bardzo wyraźnie spada i ostatnie odczyty także potwierdzają tendencję ku spadkom i za każdym razem, kiedy byliśmy już na tych poziomach, na których teraz jesteśmy, grubo poniżej poziomu 0% na dynamice wzrostu w ujęciu rok do roku, oznaczało to recesję w amerykańskiej gospodarce i obawy o to, że procesy recesyjne właśnie teraz trwają, że recesja w amerykańskiej gospodarce trwa na naszych oczach, że przełoży się na jeszcze większe pogorszenie się wyników amerykańskich spółek, jest jednym z tych czynników, który będzie wpływał teraz na wycenę spółek giełdowych, ponieważ moim zdaniem te spadki, które teraz się ujawniają w Stanach Zjednoczonych, po części wynikają z tego, że rynek naprawdę zaczyna już wierzyć w to, że ta recesja amerykańska właśnie trwa na naszych oczach, i pogorszenie wyników spółek będzie miało miejsce, a to jeszcze nie jest uwzględnione w indeksach giełdowych, w wycenach spółek. Dlatego też wskazania, które mają miejsce tego wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę LEI Index, który widać na wykresie w tle, mogą być jednym z tych czynników, który wywołuje niepokój inwestorów na giełdzie. Warto być tego świadomym. Natomiast jednym z kolejnych czynników, które wywołują teraz niepokój inwestorów, jest zachowanie giełdy w Chinach. Wczoraj bardzo wyraźnie spadały spółki technologiczne na giełdzie w Hongkongu, a dzisiaj mamy próbę odbicia jakiegoś większego odreagowania od swojego wsparcia. Te spółki próbują odbić, co może dać oddech ulgi dzisiaj na samym początku sesji w Europie, która oczywiście nie zdyskontowała wczorajszego ruchu na indeksach giełdowych na Wall Street. Też jestem ciekawy, czy faktycznie tak się stanie, ponieważ wygląda na to, że tutaj te spółki technologiczne, to rynek boi się o to, co się może wydarzyć w Chinach, o to, że jednak zamiast ożywienia gospodarczego będziemy mieć spowolnienie gospodarcze w Chinach. Natomiast moim zdaniem to, co zaskoczyło wczoraj rynki, to, o czym prawie nikt nie wspomina, to najsłabsze od 10 lat, najgorsze dane od 10 lat z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Te dane w ujęciu rok do roku pokazujące, jakie jest tempo wzrostu cen nieruchomości w 20 największych miastach w Stanach Zjednoczonych jest już bliskie poziomu zera i są to właśnie najgorsze dane od 10 lat. Więc pytanie jest takie, czy te wcześniejsze podwyżki stóp procentowych, które teraz pokazują swoje konsekwencje w postaci recesji, spowolnienia gospodarczego w amerykańskiej gospodarce, przekształcają się także w kryzys, spore problemy na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jeżeli tak się stanie, to może być to naprawdę zarzewie ku temu, żeby wywołać jakąś większą korektę, mocny impuls spadkowy na giełdach papierów wartościowych. Bo pamiętamy, na przestrzeni ostatnich miesięcy praktycznie w ogóle nikt nie wspominał o rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, więc to jest temat, który może być faktycznie game changerem i wywołać impuls spadkowy na giełdach papierów wartościowych.
Ja osobiście będę się przyglądał wszystkim danym, które się wiążą z rynkiem nieruchomości dla Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie, ponieważ jeżeli się okaże, że rynek reaguje na te słabości rynku nieruchomości, na kolejne złe dane, jeżeli zacznie sobie przypominać to, co się działo dokładnie 15 lat temu, a pamiętamy, że patrząc na ten wykres, który jest w tle, gdy 15 lat temu ten wskaźnik spadał poniżej poziomu zera, był to początek 2007 roku, a po pół roku wystąpił mocny krach, rozpoczęła się Bessa i rozpoczęło się dyskontowanie recesji w amerykańskiej gospodarce, więc kto wie, czy czasem teraz nie będzie to zwiastun podobnego zjawiska. Natomiast teraz pamiętamy, jesteśmy już grubo ponad 15 miesięcy od rozpoczęcia Bessy w Stanach Zjednoczonych, więc uważam, że gdyby teraz rzeczywiście rynek skoncentrował się na rynku nieruchomości, byłby to wyśmienity pretekst do wywołania ostatniej takiej mocnej fali spadkowej w tej Bessie, która trwa już od początku 2022 roku. Dlatego też ja będę ze szczególną uwagą śledził wieści z rynku nieruchomości, czy też już, ponieważ one nam pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy krach na rynku nieruchomości już wkrótce stanie się faktem, czy krach na nieruchomościach będzie, czy już właśnie trwa przenoszenie się tego negatywnego impulsu podwyżek stóp procentowych na rynek nieruchomości, rynek mieszkań w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę będę się temu rynkowi bardzo dużą uwagą przyglądał, ponieważ on tak jakby spadł całkowicie z radaru inwestorów i praktycznie nikt o tym nie mówi, a pamiętamy 15 lat temu, to był właśnie główny powód, czemu rozpoczęła się Bessa na giełdach papierów wartościowych, załamanie gospodarki i wielkie problemy, które kulminowały tym, że padł bank Lehman Brothers. Także bądźmy bardzo czujni na dane makroekonomiczne, a już dzisiaj poznamy. Market Bankers Association publikuje wskaźnik pokazujący to, jaki jest popyt na kredyty hipoteczne. Jak widzimy, kiedy mamy do czynienia z rynkiem, ze słabą koniunkturą na rynku nieruchomości, to ten wskaźnik ma bardzo dużą zmienność, więc jeżeli się okaże, że dane, które będą się pokazywały w każdym tygodniu, także pokażą bardzo dużą, gigantyczną zmienność, no to będzie to jednoznaczny sygnał, że faktycznie rynek nieruchomości tutaj negatywnie reaguje i jest zarzewiem następnej fali niepokojów na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się wydarzy, jakie będą zmiany tego wskaźnika, jakie będą zmiany innych wskaźników pokazujących kondycję rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, ponieważ rynek będzie szukał odpowiedzi na pytanie, czy krach na nieruchomościach już wkrótce będzie miał miejsce, ponieważ mamy najgorsze dane od 10 lat z tego segmentu gospodarki. Natomiast to, co cieszy, to zachowanie na giełdzie sektora budowlanego w Stanach Zjednoczonych i widzimy, jak on bardzo ładnie odjeżdża względem indeksu Standard & Poor, a to, że tak ładnie się giełda pozycjonuje, pokazuje, że rynek całkowicie nie reaguje na te dane makroekonomiczne wieści, raczej optymistyczne scenariusze w całym sektorze. No i gdyby tutaj doszło do jakiegoś odwrócenia tendencji, no to oczywiście w takiej sytuacji potwierdzenie złych sygnałów dla rynku nieruchomości stałoby się faktem. Na chwilę obecną, patrząc na ten wykres, można być raczej bardziej spokojny niż zaniepokojony. Natomiast będziemy z niezwykłą czułością obserwować wszystkie napływające dane z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, ponieważ najgorsze dane od 10 lat dla Stanów Zjednoczonych stały się faktem i będziemy patrzeć, czy będzie miało to jakieś rynkowe implikacje dla tego, co się dzieje na rynkach w Stanach Zjednoczonych. Tak jak powiedziałem, wczoraj giełda w Stanach Zjednoczonych mocno spadła. Powrót pod poziom 4100 punktów to jest zła wiadomość. Sygnalizuje ochotę na rozpoczęcie korekty spadkowej, ale do końca miesiąca mamy jeszcze 3 sesje. No moim zdaniem aż się prosi ku temu, żeby nie rozpoczynać jakiejś większej fali spadkowej jeszcze teraz. Natomiast część inwestorów może jednak już antycypować, że powiedzenie sell and May and go away w tym roku się sprawdzi. No i już teraz sprzedają. Jestem też ciekawy, co się dalej będzie tutaj działo. Natomiast jeszcze raz należy przypomnieć, że na przykład dla spółek europejskich
Kwiecień jest jednym z najlepszych miesięcy do inwestowania statystycznie, dlatego też jest jednak moim zdaniem troszeczkę więcej szansy niż 50%, że co najmniej jeszcze przez 3 sesje rynek się powstrzyma od większego sypania indeksami giełdowymi, a później zobaczymy, jakie będą reakcje na te wydarzenia, które się dzieją w gospodarce oraz na przewidywania tego, co się może wkrótce także wydarzyć. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że spada atrakcyjność inwestowania w spółki typu growth w Stanach Zjednoczonych, czyli spółki Nasdaq 100 w porównaniu do rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich nie dają jakiejś ciekawej premii ani dyskonta. W sytuacji, kiedy oczywiście mamy do czynienia z recesjami, to widzimy, jak to dyskonto wyraźnie tutaj rośnie. No i też bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy. Jak widać, ta bessa, która trwa już od ponad roku, wcale nie wywołuje jakichś negatywnych reperkusji na tych spółkach technologicznych i to może być pewnego rodzaju ciekawostka. Giełda dzisiaj w Azji jest podzielona. Japonia, co ciekawe, spada, zaczyna się jakby odbicie od górnego ograniczenia tych konsolidacji, które od wielu miesięcy obserwujemy na wykresach, natomiast mamy odbicie na giełdzie w Hongkongu i ten indeks próbuje dzisiaj rosnąć. Natomiast widzimy także na wykresie linię szyi, formacji podwójny szczyt i dopiero jej pokonanie będzie sygnalizowało, że to odbicie jest jakimś mocniejszym impulsem niż krótkoterminowy ruch do góry. Więc przed rynkiem także ważny wybór. Zobaczymy, czy indeks DAX także wybije się ze swojego kanału wzrostowego, który widać na wykresie, ale w tym wypadku utrzymywanie powyżej 15 700 punktów faworyzuje cały czas scenariusze prowzrostowe i ja się osobiście tego trzymam. Z danych makro poznamy dzisiaj o godzinie 14:30 wstępne marcowe dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku i w sytuacji, kiedy będą one wyraźnie odbiegały od mediany prognoz, może być to czynnik, który wywoła dużą zmienność na giełdach i oczywiście falę dyskontowania w formie wyprzedaży. Jeżeli dane byłyby oczywiście słabsze od prognoz i oczywiście także w sytuacji, kiedy będziemy mieć następne dane makroekonomiczne, będziemy obserwować, czy zmienił się nastrój na giełdach, ponieważ jeżeli się zmienił, to znowu będzie klasyczna, logiczna interpretacja danych makroekonomicznych, czyli im bardziej złe dane, im gorsze dane makroekonomiczne, tym gorzej dla indeksów giełdowych, a im lepsze, tym lepiej do tego, jakie będą perspektywy inwestycyjne na indeksach giełdowych. Jestem ciekawy, czy ta zmiana sentymentu faktycznie będzie miała miejsce. Indeksy giełdowe w tym wypadku należy także śledzić w porównaniu z zachowaniem amerykańskich obligacji, które spadają na rentowności do poziomu 3,40, więc cały czas konsolidacja widać ma miejsce. Czekamy na wybicie albo powyżej oporu, albo poniżej wsparcia. Natomiast wydarzenia, które miały miejsce wczoraj, doprowadziły znowu do sporych zmian w oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych. Jak widzimy na wykresach, wyparowała całkowicie ostatnia podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Nie jest ona wyceniana nawet już na czerwiec. Natomiast zwiększyły się i to drastycznie oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Już teraz rynek dyskontuje prawie 2 obniżki stóp procentowych do końca grudnia tego roku, czyli widzimy, że wczorajsze spadki wywołane niepokojem o to, co się dzieje w gospodarce, o to, jakie są implikacje wcześniejszych podwyżek stóp procentowych, o to, co może się wydarzyć na rynku nieruchomości, już teraz sygnalizują, że zwiększają się oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a oddalają perspektywy na jeszcze jedną, ostatnią podwyżkę stóp procentowych. Dlatego też, jeżeli oczywiście będziemy świadkami niepokojów na rynku nieruchomości, może to przyspieszyć proces obniżek stóp procentowych. Dlatego też moim zdaniem zwiększa się szansa, że za tydzień Fed w ogóle nic nie zrobi i będzie utrzymywał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ja osobiście spodziewam się, że już więcej nie będzie ani jednej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ rynek z różnych segmentów wysyła sygnały, że niepokoi się o różne części amerykańskiej gospodarki, a teraz
strach o rynek nieruchomości, że może być tam krach, że powielenie sytuacji sprzed 15 lat może także zniechęcać Fed do podwyżek stóp procentowych i zachęcać do rozpoczęcia fali obniżek stóp procentowych. Dlatego też czynniki związane z rynkiem nieruchomości wpływają także na perspektywy Fedu i widać to bardzo dobrze na tym wykresie, który jest w tle. Amerykański dolar wczoraj wrócił poniżej poziomu 1,10, czyli moim zdaniem potwierdza się teza, że do Fedu praktycznie nic się nie wydarzy. Będziemy świadkami konsolidacji, małej zmienności, wyczekiwania, jakie będą informacje płynące z Fedu, jakie będą dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu. Dlatego też konsolidacja wokół poziomu 1,10 to jest scenariusz bazowy dla euro-dolara. Cena złota bardzo podobnie konsoliduje się w okolicach poziomu $2000 i prawdopodobnie tak zostanie. Natomiast niepokój na rynku surowcowym widać na rynku miedzi. Te osłabienie popytu z Chin to ma być główny powód, czemu cena miedzi wczoraj tak wyraźnie spadła. I jeżeli się okaże, że te minima sprzed paru tygodni są pokonywane, to będzie to zła wiadomość i naprawdę będzie sprzyjała tezie o tym, że wyprzedaż na rynku ryzyka, czyli indeksów giełdowych, będzie trwać. Zobaczymy dzisiaj, jakie będzie odbicie na cenie miedzi. Czy to odbicie na indeksach giełdowych w Chinach będzie miało przełożenie na zachowanie ceny miedzi po godzinie 8:30 w Europie. Ponieważ jeżeli nie będzie miało, to będzie to zachęta do tego, żeby była następna sesja spadkowa na indeksach giełdowych na całym świecie. Rynek niepokoi się także, że spadek popytu z Chin wyraża się spadkiem ceny żelaza i tutaj psychologiczny poziom $100 jest barierą, którą będziemy obserwować. I na rynku surowcowym mamy także do czynienia z cofnięciem na cenie ropy naftowej, ale w tym wypadku dopiero przejście tego poziomu luki wzrostowej, czyli poziomu $75, będzie sygnalizowało słabość i dyskontowania negatywnych scenariuszy dla giełd papierów wartościowych, spadek globalnego popytu. Dlatego też bądźmy czujni, patrzmy na to, co się wydarzy w okolicach $75 na ropie naftowej na całym świecie, czyli oczywiście w tym wypadku na ropie WTI. Praca ma sens i jakoś Ci pomogła. To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. Natomiast to, co nie pasuje do tej układanki sygnalizującej słabość giełd papierów wartościowych i rynków na całym świecie, to odwrócenie tendencji na Bitcoinie. Bitcoin próbuje rosnąć, a jeżeli pokona w najbliższym czasie poziom $28 500, to sytuacja techniczna jeszcze bardziej stanie się optymistyczna i będzie zachęcała do wzrostów. Więc pytanie jest, czy Bitcoin faktycznie dobrze będzie przewidywał zachowanie giełd papierów wartościowych. Wcześniej były spadki i faktycznie doszło do jakiegoś mocniejszej próby spadków indeksów giełdowych. Teraz Bitcoin próbuje rosnąć, więc pytanie, czy on dobrze będzie przewidywał zachowanie giełd papierów wartościowych w następnych godzinach. Jestem ciekawy, czy faktycznie Bitcoin jest teraz dobrym wyznacznikiem tego i takim wskaźnikiem wyprzedzającym tendencję na giełdzie papierów wartościowych. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Z danych makro dzisiaj o godzinie 10 mamy bezrobocie. Oczywiście dane są już całkowicie zdyskontowane i nie mają większego znaczenia dla rynków, dla polskich aktywów. Polskie obligacje są kupowane, ale przede wszystkim brama wejściowa do inwestowania na rynku złotego, czyli na polskich aktywach, czyli złoty pokazuje cały czas siłę i objawia się to przede wszystkim w kupowaniu polskich obligacji oraz także relatywnie silnemu rynkowi akcyjnemu i w tym wypadku widzimy dzisiaj prawdopodobnie będziemy świadkami niższego otwarcia. Jeżeli wystąpi prawo longa, czyli po niższym otwarciu będzie indeks giełdowy brany do kupna, będzie kupowany, będzie wykorzystywane to niższe otwarcie do kupowania, to będzie to sygnał, że cały czas sentyment na polskich aktywach jest prowzrostowy. Natomiast jeżeli po niższym otwarciu nie będzie chętnych do kupowania, to ta luka, która powstanie, stanie się mocnym oporem.
I w takiej sytuacji bądźmy przygotowani nawet na szybki test dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego, który jest widoczny na wykresie. Przed nami także ciekawa sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj spokojnej i dodatniej super fajnej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.